systemu SAP Business One możesz wysyłać dokumenty mailem, takie na przykład jak oferta sprzedaży do klienta, zamówienie zakupu do dostawcy, czy wszystkie inne dokumenty z systemu. Pokażę to na przykładzie wysyłki oferty sprzedaży. Żeby wysłać ją bezpośrednio do odbiorcy, klikam ikonę na górnym pasku SAP Business One Mailer. Pojawia się komunikat z pytaniem, czy załączyć edytowany raport do wiadomości e-mail. Tutaj należy potwierdzić, żeby dokument został załączony do wiadomości w postaci odpowiedniego wzorca dokumentu, np. w formacie PDF. Tutaj mam standardowy systemowy wydruk oferty. Oferta będzie załączona do wiadomości. Następnie pojawia się okno o nazwie Wyślij wiadomość. Na górze jest miejsce na wpisanie tematu. Następnie dane odbiorcy wiadomości. Jak widać na tym przykładzie, dane odbiorcy uzupełniły się automatycznie, a to dzięki temu, że na ofercie jest wskazana osoba do kontaktu, a jej dane, w tym adres e-mail, są wprowadzone na kartotece klienta. Jeżeli chcę dodać kolejnego odbiorcę, klikam na wierszu prawym przyciskiem myszy i wybieram Dodaj odbiorcę. Mogę też wysłać wiadomość do innego użytkownika SAP. W tym celu użyję przycisku Dodaj odbiorcę. Może być to np. osoba do kontaktu z kartoteki klienta. Mogę też użyć listy dystrybucyjnej w przypadku wysyłki zbiorczej korespondencji. Mogę też wybrać z listy użytkowników. Ja dodam Patryka i wyślę do niego wiadomość wewnętrzną, czyli taką, którą odczyta w systemie SAP. Ta forma możliwa jest tylko w odniesieniu do pracowników wewnętrznych. Poza wiadomością wewnętrzną lub e-mail mogę wysłać także SMS lub rzadziej już używany faks. Poniżej znajdują się 3 zakładki. Załącznik, pole na wpisanie treści wiadomości, w administracji, inicjalizacji, ustawieniach e-mail można dodać podpis, który będzie automatycznie uzupełniał się w wiadomościach. Kolejna zakładka to dane, to miejsce, gdzie jest linkowanie do wysyłanego dokumentu, co ma szczególne znaczenie w przypadku wiadomości wewnętrznych, ponieważ dzięki żółtej strzałce można bezpośrednio z przesłanej wiadomości przejść do dokumentu. I ostatnia zakładka to załączniki, gdzie znajduje się dokument w formacie PDF. Po uzupełnieniu klikam Wyślij. W przeglądzie komunikatów i alarmów znajdującym się na górnym pasku w wiadomościach mam szczegóły tego, co zostało wysłane. Widzę, że wiadomości nie zostały jeszcze przeczytane, co symbolizuje zamknięta koperta. Tak pokrótce działa system przesyłania wiadomości. Jest to szczególnie przydatna funkcjonalność dla sprzedawców i pracowników działów obsługi klienta czy pracowników działu zakupów. A w przypadku wiadomości wewnętrznych dla wszystkich użytkowników, którzy pracują na wspólnych dokumentach SAP. Chwilę później dostaję odpowiedź od Patryka. Tutaj też mam możliwość przejścia bezpośrednio do dokumentu za pomocą żółtej strzałki.